Witajcie kochani na kanale Tom Guide Kraków. Znajdujemy się na rynku krakowskim i przejdziemy w formie pentagramu przez 5 tajnych miejsc powiązanych z lożami wolnomularskimi. Za chwileczkę pierwszy znak już w środku, w tak zwanym krzyżu sukiennic. W krzyżu sukiennic dochodzimy do płyty, na której możemy zauważyć sylwetkę sukiennic. Jesteśmy dokładnie tu w krzyżu sukiennic, tu Bazylika Mariacka i cyrkiel z 2 nóżkami. Lewa nóżka skierowana jest dokładnie w kierunku Floriańskiej 20, to będzie nasz drugi punkt, i druga prawa nóżka w kierunku Kopernika 27, gdzie znajdowała się druga loża, Przesąd Zwyciężony. Zobaczmy na te 3 kulki. Oznaczają 3 wielkie cnoty wolnomularskie: siłę, piękno i wiedzę. Oto właśnie ta płyta i idziemy w kierunku Floriańskiej. Są wczesne godziny poranne, Kraków jeszcze śpi i tu po lewej stronie o bordowej fasadzie wyłoni nam się Floriańska numer 20, gdzie znajdowała się jedna z lóż. Kraków miał 5 lóż. O, tutaj po lewej stronie zobaczmy. O, to ta kamienica z 3 oknami w formie takich wolantów u góry. I zwraca uwagę płyta poświęcona Feliksowi Nowowiejskiemu, który skomponował muzykę do słów wiersza Marii Konopnickiej Rota. Została odśpiewana w uroczystym odsłonięciu pomnika grunwaldzkiego na placu Matejki, tuż za bramą floriańską. 8 lat po tym skomponowaniu właśnie dostaliśmy wolność. Polska została niepodległa. Mijamy hotel pod Różą i zmierzamy w kierunku Bazyliki Mariackiej i ulicy Kopernika, zwanej... Tak oto idziemy ulicą Kopernika i na kordegardzie Kopernika 27 zwracają uwagę te swastyki. Proszę zobaczyć, to już jest ten budynek, ale w XIX wieku to były znaki szczęścia, po prostu miały przynosić szczęście, poza tym haki są obrócone w drugą stronę, więc zanim jeszcze straszny czas nadszedł Holokaustu, to były to znaki szczęścia. Znajdujemy się już przed główną fasadą Kopernika 27. Obecnie jest Instytut Botaniki UJ. I tutaj właśnie zobaczmy te 2 pylony u samego wzniesienia, u samej góry tympanonu. To właśnie symbol 2 kolumn Joachim Boas, 2 kolumn świątyni Salomona, gdzie architekt główny Hiram Abif został zamordowany przez swoich muratorów, nie chciał zdradzić tajemnicy słowa. I właśnie tutaj wiara wielkiego architekta i poszukiwanie tajemniczego słowa to jest główny nurt loży wolnomularskich. W Krakowie było 5 takich lóż, które obecnie działają. Obecnie to jest dawna siedziba loży Przesąd Zwyciężony. Mamy również i Galileusz, Gabriel Narutowicz, Braterstwo pod Wawelem, bądź Wielki Wschód Polski jako część Wielkiego Wschodu Francji. Też Wielka Loża Narodowa Polska, to jest jakby ta odgórna zwierzchność, obediencje, tak zwane są te mniejsze loże, które mamy i w Krakowie. Obecnie to jest dawna siedziba loży Przesąd Zwyciężony. Wolnomularstwo nazywane jest też sztuką królewską. Nie można tak sobie przystąpić. Trzeba być wybranym przez 2 członków prowadzających. Następnie kandydat, czy tak zwany postulant, przechodzi przez tak zwane inicjacje 4 żywioły. Najpierw żywioł ziemi, 3 następne są objęte tajemnicą. Ten opiekun jego nazywa się brat ekspert straszny. W kolejności na końcu pisze testament, w którym musi powiedzieć, co ma zrobić dla siebie, co ma zrobić dla kraju i co ma zrobić dla świata. Organizacje wolnomularskie zachęcają nawet osoby religijne. Wiemy, że też księża należą i tutaj katolik składa przysięgę na Biblię, Żyd na Torę, a Arab na Koran, bądź buddysta na Wedy. Także w tej formie. Piękny ogród botaniczny. Tutaj też śmigał na łyżwach Lenin, ten paskudny przywódca rewolucji. I teraz zmierzamy w kierunku ulicy Sarego 7, kolejnej loży. 1833.
Jesteśmy tuż przy Plantach na ulicy byłego prezydenta Krakowa Józefa Sarego i tutaj przy numerze 7 zobaczmy loggia. To właśnie siedziba kolejna, dawna masonerii krakowskiej. Tutaj kobiety też mogły zasiadać w niższej loży, tak zwanej loży mopsów. Kobiety zawsze miały tą niższą rangę w masonerii. Zobaczmy jeszcze raz tympanon. Zobaczmy, że nasza trasa układa się w pentagram jako symbol umiarkowania, sprawiedliwości, wiedzy, siły. Także w tej formie zobaczmy. Jesteśmy już na 5. części pentagramu, tak zwane piękno. Właśnie ulica Krupnicza. Zobaczmy działalność Towarzystwa Dobroczynnego, Związek Młodzieży Przemysłowej Rękodzielniczej, obecnie Teatr Groteska, szpital tuż obok i za nim schowana willa Wojciecha Weissa. Właśnie 5. część naszej podróży. Zobaczmy tuż za tym wielkim gmaszyskiem willa Weissów. To był przyjaciel Przybyszewskiego, malarz. Stąd zobaczymy za chwileczkę logo jego rodziny. Widzimy wyraźnie literę W, a tuż nad wejściem mozaika przedstawiająca właśnie cyrkiel i 2 palety malarskie. Trójkąt jest to symbolem równowagi. Zobaczmy magiczne podwórko. Zwróćmy uwagę na symbolikę 2 kolumn. To właśnie już jesteśmy ekspertami w tym zakresie. I na końcu Związek Szkół Mechanicznych. To właśnie nadworny architekt Stanisława Augusta Poniatowskiego zaprojektował pierwszą najstarszą techniczną szkołę w Polsce. Tak, tyle takiego zarysu. Więcej dowiecie się już na żywo ode mnie w terenie. Zapraszam do tur w języku polskim, niemieckim, angielskim. Tom Guide Kraków. Możecie w każdym momencie dzwonić do mnie. Telefon, WhatsApp jest wyświetlony. Także zapraszam serdecznie do zwiedzania, do poznawania tajników tej trasy. To jest dopiero bardzo ogólny zarys i oczywiście dziękuję za subskrypcje. Bezpłatne są kompletnie, nie płacicie nic. Zarobiłem 0 zł od początku tych programów. Także będę wdzięczny za wsparcie, polecanie mojego kanału swoich znajomych. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.